oddział partyzancki, w którym walczyłem po wszystkich ucieczkach z obozów, rozwiązał się w 1944 roku, w połowie roku, w momencie połączenia się z regularną armią radziecką, która wtedy już szturmowała były tereny Rzeczpospolitej, wschodnie tereny, i zbliżała się już do starej granicy polskiej. Ja wróciłem wtedy do Chorodenki w poszukiwaniu kogokolwiek spośród wielkiej, ponad 50-osobowej, bliskiej rodziny, ale nie znalazłem nikogo. Zostałem zatrudniony, ponieważ mnie się zdawało, że ja znam troszkę niemiecki, a to był taki niemiecko-jidysz, w punkcie dla jeńców wojennych niemieckich przez władze radzieckie już, i tam dochodziło do ujawniania SS-owców, którzy byli pieczętowani, zawsze mieli gdzieś tam na rękach albo w innym miejscu mieli wytatuowane ten SS. Oni oczywiście, jak się dostawali do niewoli, to udawali zwykłych żołnierzy Wehrmachtu i zadaniem tej jednostki wojskowej było wyławianie tych SS-owców, i do tego potrzebni im byli ludzie, którzy znali troszkę okres okupacji i wiedzieli, jak można ujawniać tych Niemców. I rzeczywiście w tym obozie sporo takich ukrywających się SS-owców odnaleźliśmy. Oni byli selekcjonowani oddzielnie, co z nimi się stało, to nie mam pojęcia. W Chorodence okazało się, że uratowała się siostra, która była w Związku Radzieckim. Jako 17-letnia uczennica liceum medycznego została w 1941 roku zmobilizowana i razem ze szpitalem została ewakuowana na Daleki Wschód, a później aż na Ural. A ponieważ komunikaty wojenne przekazywały informacje o zajętych miejscowości przez Armię Radziecką, dowiedziała się również od radia, że takie miasteczko zostało wyzwolone. I ci, którzy przeżyli w Związku Radzieckim, zaczęli korespondować z Radą Narodową, żeby dowiadywać się o losach swojej rodziny. I w ten sposób ja dotarłem do listu mojej siostry i przyjąłem rolę takiego anioła, który najgorsze wiadomości po raz pierwszy przekazywał tym żyjącym członkom rodziny. Dlatego, że nie ukrywam, że nie miałem innych pomysłów, jak tych ocaleńców na terenie Związku Radzieckiego informować o tym, że ich rodziny zostały wymordowane. W ten sposób ja nawiązałem również kontakt z siostrą. W 1945 roku rozpoczęła się ewakuacja z dalekiej północy i z Kazachstanu i z innych dalekich miejscowości Związku Radzieckiego obywateli polskich, którzy rejestrowani byli przez Związek Patriotów Polskich, rejestrowani byli jako obywatele polscy do powrotu do Polski. Ja wtedy posłałem siostrze dokument stwierdzający, czym ja się zajmowałem w ostatnim roku, że byłem członkiem oddziału partyzanckiego, Międzynarodowego Oddziału Partyzanckiego, i to pomogło im znaleźć się w pierwszej grupie ewakuowanych obywateli polskich, ale najpierw bliżej granic Ukrainy z Polską. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację.
Siostra, już była wtedy mężatką, była w ciąży z pierwszym dzieckiem, została z transportami Polaków i Żydów, obywateli polskich, ewakuowana na południową Ukrainę w okolicach Mikołajewa i Odessy, a ja zostałem skierowany do Szkoły Marynarki Wojennej w Odessie jako kadet niedoszły, ale tak się złożyło, że miałem tutaj uszkodzoną rękę. Ręka była spalona i nie działały dobrze palce. Po prostu praktycznych ćwiczeń nie zdałem. I dowódca, stary taki admirał jeszcze, czy kontradmirał, który był dowódcą tej szkoły kadetów, poklepał mnie po ramieniu, mówi: nie, synok, z ciebie moriaka nie będzie. Mówi: synku, z ciebie marynarza nie będzie. Musisz się podleczyć i najpierw uzyskać pełną swobodę poruszania kończynami. I w tym czasie ja dostałem wiadomość od siostry, że ona się znajduje jakieś 120-130 kilometrów ode mnie. Ja byłem skierowany do Odessy, do Szkoły Marynarki Wojennej imienia Nachimowa i tam dostałem później list od siostry. Podałem jej adres szkoły, w której miałem tutaj uczyć się i wyrosnąć na marynarza. I ona napisała do mnie, że już znajduje się w takim sowchozie, bo jej mąż był tokarzem i od razu dostał pracę w warsztatach remontowych w sowchozie, tam gdzie osiedlono kilkudziesięciu rodzin polskich, którzy mieli później ewakuować się czy wrócić do Polski. I w ten sposób ja otrzymałem przepustkę ze Szkoły Marynarki Wojennej. To nie było łatwo, bo wtedy jeszcze stan wojenny był. Ja pojechałem i spotkałem się wtedy z siostrą. Zostałem tam z nimi. Zacząłem się uczyć na tokarza w warsztatach przy moim szwagrze. Nieźle mi to nawet poszło. I przez pełny rok byliśmy razem na tej Ukrainie. To było w okolicach w województwie nikolajewskim, takie miasteczko Śniegirowka, które później zostało zalane przez kachowską elektrostację. I w 1946 roku, znaczy tam koniec wojny zastał mnie w tym sowchozie, gdzie myśmy tam pracowali i przebywali. I pod koniec 1945 roku, po zajęciu już terenów polskich za Lubelszczyznę, już tam do Wisły nawet oddziały radzieckie dochodziły. Wtedy rozpoczęła się wielka ofensywa białoruska. Zaczęto tworzyć transporty przesiedleńców, Polaków i Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, którzy zakwalifikowali się do reewakuacji do Polski. I ponieważ ja miałem to zaświadczenie, że byłem uczestnikiem młodzieżowego ruchu oporu zbrojnego, zostaliśmy zakwalifikowani do pierwszego transportu i w styczniu 1946 roku zaczęła się nasza jazda w kierunku Polski. Podróż ta trwała prawie miesiąc. W zimowych warunkach, w ciepłuszkach. Nary były zbudowane tylko, żeby można było tam spać na nich i w każdym wagonie mieściły się co najmniej 4 rodziny. I w ten sposób myśmy dojechali aż do Dolnego Śląska. Najpierw wyładowano nas w takim małym miasteczku, ale później okazało się, że tam nie ma pracy dla nas.
zaczęliśmy się starać o przejazd do większego miasta. Proponowano nam Nową Rudę albo Kłodzko. Myśmy wybrali Kłodzko i pojechaliśmy do Kłodzka. Tam była odlewnia żeliwa niemieckich właścicieli. Nie była zniszczona i myśmy od razu niemal w marszu z szwagrem zaczęli pracować w tej odlewni żeliwa. No tam ja się zaangażowałem od razu też w polskie życie społeczne. Organizacja młodzieżowa od razu została zorganizowana. Powstał Komitet Powiatowy Związku Młodzieży. Zostałem wybrany nawet na wiceprzewodniczącego zarządu powiatowego. Ja zajmowałem się ośrodkami żydowskimi, dlatego że tam rozpoczęło się już osiedlanie tych wozwraszczeńców z Rosji, którzy przede wszystkim byli osiedlani tam na Dolnym Śląsku, w różnych miastach i miasteczkach. To trwało ponad rok. I zawodowo, i społecznie pracowałem. I w końcu władze polityczne doszły do wniosku, że szkoda jest marnować młodych ludzi i trzeba, żeby odrabiać, trzeba skierować ich gdzieś do szkoły jakiejś, żeby odrabiać wojenne zaległości. I w ten sposób zostałem wytypowany jako jeden z liczniejszego grona do Wrocławia, gdzie zdałem kwalifikacyjne egzaminy i grupa nasza 1 września 1946 roku rozpoczęła przygotowanie do nauki i do najpierw małej, później do dużej matury. Mieszkaliśmy wtedy we Wrocławiu. Była tam bursa młodzieżowa imienia Korczaka, mieszkało tam 120 osób, młodych ludzi od 13 roku życia do 20 roku życia. Przeważnie były to dzieci, które zostały ocalone podczas okupacji, z Holokaustu i już liczna grupa młodzieży, tych wozwraszczeńców z Rosji, którzy chcieli też kontynuować naukę i pracę. Ja tam w ciągu roku zaliczyłem 2 lata nauki, przyspieszony, i zostałem skierowany na takie studium wstępne, to się nazywa, do szkół wyższych. Bez egzaminu wstępnego, ze względu na życiorys, jednym słowem kwalifikowaliśmy się, młodzież, która takie curriculum vitae miała jak ja, kwalifikowała się jak najszybciej do nauki. Po prostu chodziło o to, żeby już tę nową kadrę urzędniczo-polityczną wykształcić dla nowej Polski. We Wrocławiu byłem 2 lata, skończyłem tę szkołę, zakres matury i zostałem skierowany na studia wyższe. Wybrałem wtedy kierunek politechniczny, ale zaległości moje w fizyce, w matematyce były zbyt duże i uważałem, że trudno będzie dogonić to. I wybrałem kierunek humanistyczny. I zakwalifikowany zostałem na studia wyższe na kierunku, jak to się nazywało wtedy, Akademia Nauk Politycznych. To jest akademia, która była utworzona przez MSZ, które kształciły swoje przyszłe kadry do służby zagranicznej. Ja tam skończyłem 1. rok studiów, zaliczyłem i nagle okazało się, że zostałem zakwalifikowany
do grupy, która zajmowała się przygotowaniem młodzieży, analfabetów, przygotowaniem ich do nauczania się na bieżąco języka polskiego, przede wszystkim w słowie i w piśmie. Ja skończyłem też taki kurs dwumiesięczny, takie studium, teraz nazwalibyśmy studium podyplomowe, i nagle zostałem wezwany do MSZ-u i zaproponowano mi wyjazd do Francji na inspektora szkolnictwa dla dzieci emigracji polskiej, chociaż sam miałem tylko zakres szkoły średniej i pierwszy rok właściwie studiów wyższych, a to były zawodowe studia trzyletnie. Przerwano mi te studia, bo miałem kręgosłup klasowy dobry i powiedziano, no pomożemy, to jest stare hasło, nie dopiero gierka. I zostałem zakwalifikowany do pracy bez znajomości języka, bez znajomości geopolityki francuskiej. Wtedy był okres dosyć trudny we współpracy z Francją, bo były takie sytuacje, kiedy władze polskie niewłaściwie zachowały się w stosunku do dyplomatów francuskich, a ponieważ w Polsce było około 1000 obywateli francuskich, ale we Francji było ponad 250 000 Polaków ze starej emigracji, z powojennej emigracji, i władze polskie nie brały pod uwagę, że mogą być retorsje dla Polski znacznie gorsze, niżeli te, które tutaj stworzyły dla tego nielicznego korpusu dyplomatycznego. Nawet jeżeli tam konsul i wicekonsul w Szczecinie zajmował się, powiedzmy, zbieraniem informacji wywiadowczych, czy zbieraniem informacji o Wybrzeżu, bo Wybrzeże ich bardzo interesowało, to wtedy prosta rzecz, uznali ich za persona non grata i w ciągu 48 godzin masz opuścić Polskę. A władze polskie aresztowały tych dyplomatów. Wobec tego Francuzi zaczęli rozwiązywać wszelkie demokratyczne polskie organizacje. Nauczyciele, którzy tam, Polacy, nauczyciele, którzy pracowali tam w ośrodkach polonijnych jeszcze z okresu przedwojennego, to byli harcerze, zwolennicy sanacji przedwojennej, ale oni nauczali języka polskiego, historii i geografii. Te 3 przedmioty można było wtedy uczyć. Sporo z nich, spośród nich, jak zaczęły się psuć stosunki polsko-francuskie, opuścili tę pracę i zostały dzieci naszej migracji bez właściwie opieki, bez możliwości dalszego kształcenia się. Nam chodziło o to, żeby ich w polskości troszkę tam utrzymywać. I zaczęto wtedy w kraju mobilizować młodzież, jak powiedziałem, o mocnym kręgosłupie klasowym, którzy nie wybiorą tam wolności, nie uciekną, tylko zajmą się kontaktami z tą Polonią i zorganizują w dalszym ciągu to szkolenie. Ja czekałem bardzo długo na wizę francuską, ponad 6 miesięcy, i w końcu dostałem ją. No ale zaszkodziło mi to w ułożeniu sobie rodziny, bo mieliśmy się pobrać, miałem narzeczoną, ale powiedzieli szybko, szybko, załatwimy później per procura ślub i poślemy ci twoją narzeczoną już jako żonę tam do Francji. No i ja pojechałem. Oczywiście z tym było dużo przygód, bo słowa nie dotrzymali. Ci ludzie, którzy obiecywali, przestali pracować w MSZ-cie. W każdym razie ja się tam mocno zaangażowałem. Nawet byłem współorganizatorem wyjazdu
około 1000 dzieci emigracji polskiej, polskiego pochodzenia, do Polski Batorym. To było zupełnie nic niespotykanego, ponieważ okazało się, że Francuzi cofnęli swoją umowę przy wynajmowaniu pociągów, bo pociągami miała ta młodzież najpierw jechać do Polski. Zerwali umowę Francuzi i wtedy myśmy wpadli w ambasadzie i w konsulacie na pomysł, żeby wykorzystać Batorego, który do Southampton dojechał z wycieczką i władze warszawskie zakwalifikowały to, przyjęły ten wniosek nasz i statek przyjechał pusty do Francji, do Hawru, a my musieliśmy w ciągu paru dni przepisywać paszporty i wizy z granicy, suchej granicy, to znaczy przez Strasburg, Belgię i Niemcy do Polski, i trzeba było zmienić dla 1000 dzieci, to dniem i nocą myśmy pracowali, żeby na czas, bo statek, każda godzina postoju tam kosztowała parę tysięcy dolarów. W każdym razie to było wtedy po raz pierwszy w historii Polski robotnicza i chłopska młodzież popłynęła statkiem, luksusowym statkiem do Polski i później po miesiącu wrócili tym samym statkiem do Paryża. Ja pracowałem tam jako inspektor szkolnictwa i dostałem później tytuł attaché w konsulacie generalnym, ale po 2 latach, to znaczy w tak zwanym międzyczasie, ja wziąłem urlop, pojechałem do Warszawy i załatwiłem ślub i żona już ze mną wróciła tam do Paryża jako już żona moja. No ale później okazało się, że ja zanadto się szarogęsiłem tam, Francuzom to się nie spodobało, a nie było właściwie starszych takich dyplomatów, którzy powiedzieliby, no młody gówniarzu, nie tędy droga, to trzeba inaczej tutaj. A ja chciałem tam socjalizm budować i Francuzi powiedzieli, zabierzcie sobie tego młodego, niech socjalizm buduje sobie w Polsce. I dali mi określony czas, tydzień na zebranie swoich maneli i wyjazd do Polski. W międzyczasie urodziło mi się dziecko tam w Paryżu i żona akurat była wtedy na urlopie z dzieckiem. Ja pojechałem do Polski, później już oczywiście do Francji nie wróciłem. Podjąłem pracę później w różnych instytucjach związanych z nauką i z wykształceniem. Pracowałem w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, ponieważ z językami francuskim i niemieckim, i rosyjskim nie miałem kłopotów, to powierzono mi wtedy Wydział Współpracy Naukowej za granicą i w tym wydziale przepracowałem parę lat, aż do 1968 roku, kiedy rozpoczęły się te słynne wydarzenia marcowe w Polsce. Co warto w tym czasie jeszcze powiedzieć? Oczywiście ta cała fala po wybuchu wojny arabsko-żydowskiej zaczęły się czystki w różnych resortach, w ministerstwach. U nas w szkolnictwie wyższym też zaczęto zwalniać pracowników pochodzenia żydowskiego. Do mnie też się chcieli dobrać, ale okazało się, że nie mieli żadnej podstawy, żadnego zaczepienia, bo miałem życiorys dobry. Od strony politycznej miałem ten twardy kręgosłup. Byłem działaczem młodzieżowym i później również partyjnym. W samej pracy miałem opinię dobrą i okazuje się, że nawet moi koledzy, polscy koledzy,
którzy na zebraniach głosowali za wykluczeniem XYZ, mnie wybronili i powiedzieli, że nie ma powodu, ażeby pana Tomasza tutaj zwolnić z pracy albo pozbawić go tej funkcji. Ale ja już wtedy powiedziałem, że tę pracę, którą wypełniam, znaczy jako naczelnik Wydziału Współpracy za granicą, że ja rezygnuję, że ja wolę przejść do jednostki, która krajowymi sprawami się zajmuje, i zostałem przeniesiony do Departamentu Studiów Uniwersyteckich, Ekonomicznych i Pedagogicznych. W ten sposób nie miałem nic do czynienia za granicą, ponieważ wtedy bardzo skrupulatnie zaczęto każdy kontakt za granicą kontrolować, a ponieważ widziałem, że ja jestem tutaj na indeksie i czekają tylko na jakiś pretekst, żeby mnie zwolnić, to starałem się raczej nie wychylać specjalnie, chociaż szczerze mówiąc sam, bo takie pytanie pan postawił, sam w tym okresie, tym gomułkowskim 68-69, bezpośrednio nie odczuwałem takiego stosunku, negatywnego stosunku do mnie ze strony mojego otoczenia. Pytał pan, czy zastanawialiśmy się nad ewentualnym wyjazdem za granicę wtedy. Owszem, ale moja rodzina była polska, żona była Polką, dzieci myśmy wychowywali, tak jak wtedy się mówiło, w poczuciu godności, internacjonalizmu, a więc nie było dyskusji na temat pochodzenia tego czy owego, ale przyszedł czas, kiedy ja uważałem, że sam powinienem moje dzieci przygotować do tego, że oni mają tutaj korzenie żydowskie, w połowie przynajmniej, żeby nie szkoła ich uświadomiła. Bo to był rok 68-69. Ja ze swoimi dziećmi przeprowadziłem wtedy bardzo długie rozmowy i wtedy dopiero dowiedzieli się o tym, że ich ojciec jest Żydem z pochodzenia, mama jest Polką z Częstochowy. I to się przydała ta rozmowa, bo później potrafili się sami wybronić, gdyby tam, wtedy, kiedy taka potrzeba zaistniała. Jeszcze wrócę, jeżeli mogę, na chwilę, panie Tomaszu, do tych lat wcześniejszych. Spytam o pana zmianę nazwiska. W jakich pan okolicznościach nazwisko zmienił? Czy musiał pan, czy to była jakaś potrzeba, nie wiem, wymuszona przez władzę? Jak to wyglądało? We właściwym momencie pan właśnie mi przerwał i to pytanie postawił. Z chwilą, kiedy mnie zaangażowano do pracy w służbie zagranicznej, władze wtedy MSZ-u uważały, że z moim nazwiskiem na inspektora szkolnictwa polskiego ja się nie nadaję. W związku z tym zasugerowali mi, że przecież twoja mama nazywa się z domu Kupferman. Kupfer po polsku to jest miedź. Końcówka nazwiska Ski, to masz piękne nazwisko. Miedziński. To ty przyswoisz sobie spolszczone nazwisko twojej mamy. I tak się stało. Ja dostałem już dokumenty na nazwisko Miedziński. Dziecko urodziło się już jako Miedziński z metryką francuską, z polskim tym nazwiskiem, a po powrocie do kraju ja musiałem to zalegalizować sądownie i mam decyzję sądu z lat chyba 50, nie, 60 chyba, nie zaraz, 50, tak, 52, 53,
już wtedy miałem decyzję sądu na zalegalizowanie tego nazwiska i od tego czasu i ja, i dzieci, i wnuki wszyscy noszą to nazwisko. A jak pan to odebrał, tą zmianę nazwiska? No bo jednak było jakoś, rozumiem, jakieś wymuszenie zmiany nazwiska, prawda? Czy Nie, pan na przykład... pan, specjalnie ja się tym nie przejmowałem, dlatego że mnóstwo ludzi, którzy przeżyli okres Holokaustu, zmienili swoje nazwiska, w okresie powojennym pozostali przy tych swoich nazwiskach. Oczywiście były pewne uwarunkowania, ja nie chcę w tej chwili sięgnąć do tego, jakie były przyczyny, że myśmy nie bronili się przed zmianą nazwiska, ale dla mnie to nie miało wtedy wielkiego znaczenia. Może tylko to, że nazwisko moich rodziców, mojego ojca właściwie już zaginęło razem z urodzeniem się mojego syna, który już miał inne nazwisko, a nie poprzednie, które należało do moich rodziców. Ale wie pan, specjalnie tym się nie przejmowałem. Ja dopiero powróciłem do swoich korzeni w momencie, kiedy ja przeszedłem na emeryturę i wtedy powoli zacząłem się zbliżać do środowisk żydowskich. To były lata 87-8, bo ja później przez ponad 15 lat pracowałem w towarzystwie naukowym rusycystycznym, które było afiliowane do Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Ale okazało się, że ja, mając tutaj niektóre okresy życiorysowe liczone podwójnie, okres obozu, okres partyzantki, ustawowo. Poza tym miałem 15 lat służby wojskowej łącznie, to ja już w 60 roku życia mogłem przejść na emeryturę. No ja pracowałem do 63 roku życia i pracowałem wtedy właśnie w tym towarzystwie naukowym i stamtąd zdecydowałem się przede wszystkim zapewnić sobie, bojąc się, że w przyszłości mogą być różne wydarzenia typu 68 rok, że ja wolę, żeby tutaj jakaś część moich dochodów była zagwarantowana przez państwo i wtedy uzyskałem prawo do pełnej emerytury wojskowej. Dla ciekawości może panu powiem, że ja byłem w 61 roku chyba najmłodszym polskim oficerem, który przeszedł na emeryturę. Ja miałem 33 lata, kiedy zaproponowano mi po prostu przejęcie placówki WOP-u gdzieś na wschodzie Polski. No i pan sobie wyobraża, z dwojgiem małych dzieci, syn już miał rozpocząć naukę w szkole, już skończył 6 lat. Urodziło się drugie dziecko, córka, miała 3 czy 4 latka. Ja miałem przenieść się tam gdzieś tam w okolice Baligrodu, żeby objąć samodzielną placówkę WOP-u. Nawet proponowano mi, że dadzą wyższy stopień wojskowy, bo ja skończyłem na kapitanie, a proponowali mi przed upływem koniecznego terminu, że dadzą mi stopień naukowy, stopień wojskowy majora, tylko żebym się przeniósł. Oczywiście to była propozycja na nie. Wiedzieli, że ja po paru dniach powiem dziękuję bardzo i w ciągu 2 tygodni dostałem rozkaz emerytalny i skończyłem służbę wojskową w wieku 33 lat. No ale to była tylko częściowa, wtedy były obowiązki, ponieważ ja miałem w sumie 15 lat służby i pracy, to mogłem taką minimalną emeryturę mogłem otrzymać. Oczywiście to była później
wypłacana dodatkowo do wynagrodzenia z cywilnej pracy, którą później wykonywałem. Najpierw w Akademii Nauk, później w szkolnictwie wyższym, odwrotnie raczej. Proszę pana, jesteśmy już w późnych latach 80., kiedy ja już jestem na emeryturze i nawiązałem już kontakty ze środowiskiem żydowskim. Znaczy poza tym, że ja sam, bez żony to specjalnie nie interesowały, wykorzystywałem każdą premierę teatralną, ażeby pójść do teatru żydowskiego i słuchać bez słuchawek, ponieważ ja znałem z dzieciństwa język, to był język domowy, ale ze środowiskiem żydowskim przez wiele lat nie miałem żadnych kontaktów. Dopiero wtedy, w 1988 roku, jak zaczęliśmy tworzyć komitet założycielski, żeby odtworzyć istnienie Związku Żydów Kombatantów. Ale to jest inny temat, który chciałbym później poruszyć kompleksowo. Jednym słowem, w ten sposób w latach dopiero 80. ja nawiązałem kontakt tutaj ze środowiskiem żydowskim. Szurmieja znałem jeszcze z pierwszych lat powojennych z Wrocławia, bo on już był wtedy aktorem u Idy Kamińskiej i tam był teatr żydowski, który myśmy własnoręcznie odbudowali tam. Między innymi ta nasza młodzież z Bursy Korczaka, tam subotniki myśmy wykorzystywali, albo w niedzielę chodziliśmy tam i po prostu pomagaliśmy przy budowie tego teatru i później niestety został w latach 60. zabrany przez władze miasta i dotąd nie oddany. Z Szurmiejem nie miałem też kontaktu, czasem cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry. Moim wychowankiem z czasów Kłodzka jeszcze to był Szmulek Tenenblatt, nie wiem, czy to nazwisko panu coś mówi. On później został redaktorem naczelnym Volksstimme. Ale jakoś te kontakty z nimi, on się troszkę oderwał od tej grupy kłodzkiej, bo tutaj samodzielnie zaczął działać, stał się wielkim działaczem tutaj politycznym i kulturalnym. Ja specjalnie nie dążyłem do odnowienia kontaktów z nim. W każdym razie wtedy ja dołączyłem do tej grupy założycielskiej i dopiero może warto wspomnieć o tym, że ta grupa założycielska chciała ze Zbowidu odzyskać paruset członków, którzy w roku 49 została grupa ta włączona do Zbowidu. Ale to wymaga oddzielnego omówienia, to znaczy jak żydowscy kombatanci zaczęli kształtować swoją pracę organizacyjną. No może przejdziemy do tego tematu, chyba że pan ma jeszcze do tej poprzedniej części jakieś pytania. Możemy, panie Tomaszu, do tych spraw wrócić przed stowarzyszeniem, dobrze? Jak pan wie, teraz właśnie za rok mamy rocznicę marca, szykujemy tutaj dużą wystawę, więc też zbieramy wspomnienia różnych osób. Jak pan powiedział, pana te wydarzenia właściwie bezpośrednio nie dotknęły. Pan nie musiał wyjeżdżać, nie był pan zmuszony do jakiejś, prawda, sytuacji. Natomiast czy na przykład pana znajomi, przyjaciele zapewne opuszczali Polskę? Czy miał pan z takimi osobami kontakt? Czy były jakieś rozmowy na przykład z tymi osobami? Co oni mówili? Czy pan, nie wiem, namawiali do wyjazdu również? Czy pan pamięta pożegnania z tymi osobami? Nie, ja w środowisku żydowskim bardzo mało kontaktów
utrzymywałem. Ze starych znajomych i przyjaciół prawie nikogo już nie było w tych latach, kiedy ja już czułem się swobodniejszy i mogłem nawiązywać kontakty. W 1968 roku bezpośrednio nie odczuwałem na sobie, chociaż my zastanawialiśmy się z żoną nad opuszczeniem Polski rzeczywiście, ale myśmy mieli na przykład z Izraela informacje od przyjaciół, którzy byli małżeństwami mieszanymi, że w odniesieniu do kobiet tam stosunek był bardzo negatywny. I moja żona powiedziała, słuchaj, no moglibyśmy w końcu nawet się zdecydować, chociaż ja żadnego zawodu nie mam. Musiałbym tam rozpocząć od zera. Ona też nie miała żadnego zawodu, ona była maszynistką tylko tutaj, w jakiejś centralnej instytucji. Dzieci, trzeba było przygotować dzieci do tego, że w obcym kraju. A poza tym dochodziły głosy stamtąd, że te polskie żony w pierwszym okresie przynajmniej, po ewakuacji w 67, 8, 9, czują się tam bardzo źle i nawet dyskryminowane są. A ja sobie pomyślałem wtedy tak, ja tutaj jestem uodporniony na wszelkiego rodzaju wypowiedzi ksenofobiczne czy nawet antysemickie, bo ja mogę reagować odpowiednio. Natomiast ona tam będzie czuła się, ja wiem, obco zupełnie i będzie moralnie i psychicznie będzie się czuła bardzo źle. A po co ja mam to żonie, która była wspaniałą żoną, dwoje bardzo dobrze wychowanych dzieci mieliśmy. Mamy znowu te kontakty od lat już, bo już teraz to mam wnuki, mamy prawnuki nawet, ale mamy bardzo ścisłe, dobre kontakty ze sobą. Dlaczego ja mam im to zrobić? Żeby sobie tylko życie ułatwić. Powiedziałem nie, wobec tego decydujemy się zostać tutaj w Polsce. Co będzie, to będzie. I jakoś sobie radziliśmy. Natomiast ze znajomymi, owszem, były rozmowy z tymi, którzy opuścili Polskę i wyjechali za granicę. Część z nich nawet w Europie nie zatrzymała się, tylko gdzieś do Argentyny, do Kanady. Część wyjechała. Ale z nimi kontaktów takich bliskich nie miałem. To nie byli tacy bliscy przyjaciele, z którymi utrzymywałem kontakt i warto było te kontakty ciągnąć. Niektórzy posuwali się nawet do tego, żeby pytać, no co ty na tym cmentarzysku polskim robisz? Przecież twoje miejsce jest tam. I to niestety byli tacy, którzy wcale do Izraela nie pojechali, tylko do Kanady. Mówię, dlaczego ty nie jedziesz do Izraela? Przecież chcesz ten kraj współbudować. No i te rozmowy w taki sposób się kończyły. Jednym słowem, ja nie odczuwałem bezpośrednio. Dzieci też nie odczuwały tego bezpośrednio. Poza tym one już były nauczone, jak reagować. I w razie potrzeby one mogły się odgryźć. Ale z tego, co wiem, a oni bardzo szczerze ze mną rozmawiali. Dzieci to już, syn już miał 14 lat, córka miała 11 lat, a więc można było z nimi poważne rozmowy przeprowadzić. Nie odnotowałem nic takiego, co mogłoby wpłynąć na zmianę mojej decyzji, na zastanowienie się nawet nad tym, ażeby opuścić Polskę na stałe. Jesteśmy teraz w późne lata 80., kiedy grupa zapaleńców chciała odtworzyć
organizację kombatancką. Tutaj trzeba cofnąć się troszeczkę wstecz. Jeżeli to ma mieć wartość trwałą, ta nasza rozmowa dzisiejsza, to muszę wspomnieć o początkach, jak w ogóle w Polsce rozpoczęła się budowa organizacji kombatantów żydowskich. Otóż już w 1944 roku, kiedy pierwsze organizacje czy oddziały partyzanckie żydowskie na Białorusi albo na Wileńszczyźnie ujawniły się, to już zaczęto wtedy tworzyć podstawy funkcjonowania zorganizowanej siły byłych partyzantów. I w 1944 roku powstała pierwsza organizacja pod nazwą Związek Partyzantów Żydów. Wtedy liczyła początkowo kilkaset osób. Ludzie, powiedziałbym teraz, ze znakomitymi życiorysami, przedwojenni działacze polityczni różnych organizacji, partii politycznych. I ta organizacja zgłosiła swój akces później, już w 1945 roku, do Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Ale w 1945 roku, po zakończeniu wojny, również sionistyczne organizacje zaczęły odtwarzać i tworzyć swoje samodzielne organizacje partyzanckie, byłych partyzantów. Między innymi Zuckerman założył swoją organizację. To byli zwolennicy Hashomer HaTzair, więc lewicowa, socjalistyczna organizacja młodzieżowa. Rok później powstała druga organizacja, właściwie centrowo-prawicowa, która oscylowała wokół Ichudu, a więc skrajnie prawicowa już organizacja sionistyczna. Działacze partyzancy i Centralny Komitet Żydów Polskich uważał, że powinna powstać jednolita, jedna organizacja. I nawet w 1946 roku, po uroczystościach powstania w getcie warszawskim, miał się odbyć kongres jednoczeniowy i miała powstać jednolita żydowska organizacja kombatancka, więc przede wszystkim partyzantów. Ale sprawa polegała na tym, że po 1945 roku zaczęli się demobilizować żołnierze pierwszej i drugiej Armii Polskiej. Więc wysunięto wtedy ideę, że ta organizacja powinna również zrzeszać byłych żołnierzy pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, ale również byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett. W 1946 roku ten kongres jednoczeniowy się nie udał z tej prostej przyczyny, że rozpoczęła się wielka reemigracja ze Związku Radzieckiego. Wtedy dziesiątki tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego przyjeżdżało do Polski i trzeba było nimi się zajmować. Poza tym pogrom cielecki też dołożył swoją cegiełkę, że trzeba było wtedy tworzyć organy samoobrony i właśnie spośród tych byłych partyzantów, byłych żołnierzy Centralny Komitet Żydów Polskich powołał kilkadziesiąt takich grup bojowych, za zgodą oczywiście władz. Dostali uzbrojenie od władz polskich i to były organizacje samoobrony, które działały
podczas referendum w 1946 roku i później już przygotowali się do wyborów 1947 roku. To było ponad 2000 członków, było tych członków Samoobrony. I oni zapisali się bardzo pozytywnie, jeśli chodzi o punkt widzenia żydowski. Z tego wniosek był, że należy odłożyć to zjednoczenie, dopóki istniały organizacje i partie polityczne przed 1948 rokiem, to również funkcjonowały te organizacje partyzanckie. Oczywiście cele i zadania były zupełnie inne. Ja mówię o tych dwóch sionistycznych. Przede wszystkim chodziło o przygotowanie kadr do przyszłego państwa Izrael, którego spodziewano się prędzej czy później, że zostanie ogłoszone. I dopiero w 1947 roku zwołano zjazd założycielski, znaczy nie założycielski, tylko odtworzono organizację kombatancką i powołano wtedy Związek Żydów, bojowników muszę zajrzeć, bo nie pamiętam nazwa, to jest ważna nazwa, dlatego że ona została z czasem przekształcona również. Ona się nazywała Związek Żydów Partyzantów. A w 1947 roku, po zjednoczeniu, to nazywała się przepraszam, chwileczkę, muszę tutaj ściągę. Związek Żydów Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. Nazywała się ta zjednoczona organizacja. I ta organizacja istniała do 1949 roku i w tym roku nastąpiło wchłonięcie wszystkich samodzielnych organizacji kombatanckich do jednolitej organizacji Związek Bojowników Walki o Wolność i Demokrację, ZBOWiT. To był wtedy trend taki ogólny po zjednoczeniu partii politycznych, w końcu organizacje społeczne, chłopskie i inne organizacje zostały zjednoczone, młodzieżowa organizacje zostały też połączone i wtedy przyszła kolej również na Związek Kombatantów. Do ZBOWiD-u została włączona około ponad 1000 członków przeszło do ZBOWiD-u. Ale z czasem ona ta grupa zatraciła swoją specyfikę żydowską i nawet jeśli w kierownictwie było 2 członków władz naczelnych, to większej, poważniejszej roli jako samodzielna żydowska nie odegrała. Ten stan trwał aż do 1991 roku, bo ZBOWiD na przykład nie wyraził zgody w 1989 roku, żebyśmy my utworzyli żydowską samodzielną, odtworzyli. Oni się bali ruchów odśrodkowych, że wtedy i BH, i AK, i Francuzi, i inni zaczną się wycofywać ze ZBOWiD-u i oni zostaną na lodzie tylko z jakimś czonem podstawowym. I dopiero nowa ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych, która została uchwalona przez Sejm w 1991 roku, pozwolił nam na odrodzenie tej organizacji żydowskich kombatantów. I myśmy wtedy, ten komitet założycielski,
komitet inicjatywny został przekształcony w komitet założycielski i odbyliśmy wtedy pierwszy zjazd. Powstała organizacja formalna, władze naczelne, nazwa została wybrana odpowiednia. A propos nazwy też komentarz krótki zechcę panu dać. I wtedy my ze Zbowidu wyprowadziliśmy ponad 600 członków, którzy dobrowolnie chcieli przejść do organizacji żydowskich kombatantów. Sprawa wiązała się jeszcze z jednym ważnym wydarzeniem, które my sobie za wielki sukces przypisujemy. To są rozmowy polsko-niemieckie w sprawie odszkodowań dla ofiar nacizmu. To znaczy dla robotników przymusowych, dla więźniów obozów koncentracyjnych, dla więźniów gett. Ponieważ Niemcy zgodzili się na wypłacenie odszkodowań, chociaż oni unikali wyrazu nawet odszkodowanie, bo nazwali to pomoc humanitarna dla najbardziej poszkodowanych. Myśmy wtedy w końcu machnęli ręką na to, bo proponowali wtedy 2 miliardy marek niemieckich, więc to przecież dla prawie 1 miliona byłych beneficjentów to był jakiś poważny zastrzyk. Nam natomiast powiedzieli tak: jeżeli chcecie partycypować w podziale tych środków niemieckich, to musi w nazwie organizacji być poszkodowani czy ofiary nacizmu. A myśmy powiedzieli, że nacyzm dla nas nie istnieje, to nie jest naród. Musielibyśmy powiedzieć niemieccy faszyści. Bo jeżeli w nazwie organizacji tego nie będzie, to nie możemy Żydów, którzy przeżyli Holokaust, nie możemy traktować jako beneficjentów tej pomocy hitlerowskiej. I wtedy myśmy postanowili, że uzupełniamy Związek Żydów Kombatantów, uzupełniamy również i poszkodowani w II wojnie światowej. I stąd ta rozwlekła taka nazwa, ponieważ w ten sposób zyskaliśmy prawie 2000 osób, łącznie z dziećmi Holokaustu, otrzymało wtedy pokaźne kwoty odszkodowawcze ze strony niemieckiej. Ważne jest to, że nam udało się, przede wszystkim dr Mostowicz jako nasz prezes i były członek zarządu Fundacji Pojednanie, ja byłem członkiem Rady Społecznej, nam udało się przeforsować, że nasza organizacja została zakwalifikowana do pierwszej kategorii i my razem z więźniami obozów koncentracyjnych dostawaliśmy najwyższą stawkę. Wtedy to było 15 000 marek na jedną osobę. Oczywiście to zależało też od okresu pobytu pod okupacją, ale już od 6 miesięcy można było ubiegać się o pomoc. Powstała organizacja w 1991 roku. W ciągu 2 lat rozrosła się do prawie 2000 członków i zrzeszała 4 kategorie. W porównaniu do Związku Żydów Partyzantów wchodzili również, to znaczy 4 kategorie. Przede wszystkim żołnierze i partyzanci, a więc tak zwani strzelający, byli więźniowie obozów koncentracyjnych, byli więźniowie gett i dzieci Holokaustu, a więc osoby, które na aryjskich papierach przeżyły okupację, w klasztorach, w polskich rodzinach. Przeważnie to było 90% kobiet, bo kobietom łatwiej się było wtedy uchować. I 4. kategoria to są wozwraszczeńcy z Rosji i Sybiracy tak zwani. I jeżeli 3 pierwsze kategorie
zostały przez Niemców zakwalifikowane do tego odszkodowania niemieckiego, o tyle czwarta grupa została wyłączona. Niemcy powiedzieli, nie wchodzi w rachubę, my tylko wypłacać będziemy tym, którzy cierpieli podczas okupacji na okupowanych przez Niemcy hitlerowskie terenach. A chcecie, żeby oni otrzymali? Proszę bardzo, ubiegajcie się w Związku Radzieckim czy w Rosji. I w ten sposób ta jedyna grupa nie została objęta tą pomocą humanitarną, pomocą finansową ze strony Niemców. Nasze prawa i obowiązki były analogiczne jak wszystkie inne organizacje polskie. Do tego dochodziło pewne specyficzne żydowskie, czy walka z ksenofobią, z nacjonalizmem, z antysemityzmem, walka przeciwko osobom, które niszczą pomniki historyczne, które niszczą, ja wiem, macewy na cmentarzach żydowskich, którzy występują oficjalnie z hasłami antyżydowskimi. To my w statucie mamy zapisane, ale również antypolskie wystąpienia. Jeżeli są nieuzasadnione antypolskie, na przykład polskie obozy koncentracyjne, to my też swoje słowo tutaj w obronie dobrego imienia Polski też wykorzystujemy to w stosunkach i krajowych, i przede wszystkim w stosunkach międzynarodowych. My mamy oprócz tych materialnych, które jest dla nas wielkim sukcesem, my mamy bardzo wiele czynności, które stwarzają sytuację, to jest walka o pamięć. To jest przede wszystkim walka o pamięć bojowników żydowskich, którzy walczyli z faszyzmem na wszystkich frontach II wojny światowej. Bo takich myśmy na początku mieli w naszej organizacji. Ze wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej mieliśmy członków. Mieliśmy jeszcze 11 żyjących powstańców getta warszawskiego i białostockiego. Teraz nie ma nikogo. Mieliśmy nawet żołnierzy z północnej Afryki. Mieliśmy żołnierzy od generała Sosabowskiego, od generała Maczka, z armii amerykańskiej, z armii francuskiej. Nawet teraz mamy z tym Renduna, i to jest taka organizacja pierwszej armii francuskiej, która składała się z Polaków, Włochów, Hiszpanów i Żydów polskich przede wszystkim. Bardzo dobre kontakty mamy z nimi. Mieliśmy również 2 pilotów. Mieliśmy człowieka, który na froncie japońskim walczył w Mandżurii. Jego córka jest teraz sekretarzem, pani Tamara Monko. Nie wiem, czy pan zna ją. Jej ojciec był współzałożycielem odtworzonej organizacji kombatanckiej. On po zakończeniu wojny w Europie został przerzucony, bo był w armii radzieckiej, walczył, przerzucony do Mandżurii i walczył na froncie japońskim jeszcze do sierpnia. Jak się nazywał? Monko. Monko. Tak. Imię? Nie pamiętam, ale w dokumentach pan znajdzie go. Bo jego imię, nazwisko ja wymieniłem tam, kiedy piszę o 25-leciu. Proszę pana, naszym dużym osiągnięciem jest postawienie kilku pomników. Pierwszy pomnik katyński został przez nas odsłonięty na cmentarzu żydowskim na Okopowej i został
pomnik nieznanego bojownika żydowskiego, też w kwaterze wojennej na cmentarzu żydowskim, wspólnie z Związkiem Inwalidów Wojennych i byłymi członkami ruchu oporu z Izraela. Wspólny pomnik został na cmentarzu żydowskim. Myśmy na Pawiaku ustawili płytę pamiątkową i drugą pod tak zwanym hotelem polskim. Wielkie uroczystości były się, to są nasze płyty. Myśmy doprowadzili do tego, że ponad 100 grobów żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego, którzy pochowani są pod krzyżami grunwaldzkimi, wybite zostały gwiazdy Dawida na tych pomnikach. Mieliśmy ostatni również, nawet dogadaliśmy się z wojewodą w Kołobrzegu, bo tam jest cmentarz wojenny, tam jest też sporo grobów żydowskich, którzy zginęli przy walkach o Kołobrzeg. No ale wtedy niestety ten zespół, który istniał przy przy Urzędzie do Spraw Kombatantów, powołani zostali członkowie przez premiera na wniosek szefa Urzędu do Spraw Kombatantów. Przy zmianie władzy po prostu ten zespół, któremu ja przewodniczyłem, właściwie zmarł śmiercią naturalną. Szkoda, bo myśmy tylko zdołali około 100 pomników takich oznaczyć gwiazdą Dawida. Między innymi na cmentarzu wojennym, znaczy wojskowym na Powązkach, w niektórych innych miejscach, ale niestety to zakończyło się właściwie nawet, powiedziałbym, niezbyt przyjemnie, bo nikt nie odwołał nas jako członków mianowanych przez premiera. Poza tym do naszych sukcesów zaliczam również 2 cykle wydawnicze, które ukazały się w ciągu tych 20 lat. Pierwszy to był 3-tomowy taki cykl Losy żydowskie. To były wspomnienia żyjących jeszcze, ponieważ my w 1996 roku zaczęliśmy zbierać materiały i drukować to w 3 tomach. Nakład był 1000 egzemplarzy, tylko niestety nie mogliśmy tego sprzedawać, ponieważ nie prowadziliśmy działalności gospodarczej, a po prostu myśmy to wydali dzięki sponsorom, którzy wpłacili określone kwoty na wydanie tych książek. Więc to był jeden cykl. To były materiały żyjących jeszcze wówczas uczestników walki zbrojnej z faszyzmem, byłych więźniów obozów koncentracyjnych i z tych kategorii, o których tutaj wspomniałem. W późniejszych latach doszliśmy do wniosku, że udział Żydów w walce zbrojnej z faszyzmem został właściwie przemilczany przez historiografię polską. Poza tym, że gdzieś tam w podręcznikach jakaś wzmianka była, że było powstanie w getcie warszawskim, to żadnych innych materiałów przeznaczonych dla młodzieży, dla dzieci, dla szkół przede wszystkim nie widzieliśmy. Postanowiliśmy wobec tego wydać również cykl materiałów Żydzi w walce w latach 39-45. To są autentyczne materiały,
które myśmy wydobyli z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w dużej mierze i również od żyjących jeszcze członków rodzin albo samych uczestników jeszcze, starych ludzi już. Przeciętna wieku jest prawie 90 lat teraz. To też o nakładzie 1000 egzemplarzy, z tym, że my wydaliśmy już 5 tomów i prawdopodobnie na tym zakończymy, ponieważ nie mamy już ani sił, ani środków, żeby 6. tom, a mamy jeszcze materiały do wydania 6. tomu. Poza tym my jesteśmy już pokoleniem wymierającym i właściwie 3 osoby tylko przygotowały przez te wszystkie lata i prawdopodobnie na tym zakończymy. Może warto wspomnieć, skąd się biorą te materiały. Otóż przy Żydowskim Instytucie Historycznym w 1945 roku, jeszcze nie było CKŻ-u wtedy, powstały komisje historyczne, 3-4 osobowe, które zbierały autentyczne materiały wspomnieniowe od ocaleńców. Jak przeżyłem Holokaust. Materiały były bardzo różnorodne. Od, ja wiem, wspomnień Blacharza, który brał udział w powstaniu w Getcie Warszawskim, do uniwersyteckiego profesora, profesor Morawski, który napisał cały esej 50-stronicowy, opublikowany w jednym z tych naszych tomów. Myśmy wtedy postanowili, że aczkolwiek niektóre teksty są chropowate, nie będziemy ingerować, ponieważ one zostaną pozbawione tego autentyzmu. I z wyjątkiem niektórych poprawek, które wnosiliśmy tam, wszystko inne jest tak, jak te materiały zostały zgromadzone. Otóż w Żichu zgromadzonych jest około 5000 takich protokołów spisanych w latach powojennych od 1945 do 1949 roku, które są przechowywane i były niewykorzystywane. I myśmy postanowili z tego wyselekcjonować te materiały, które dotyczą również walki zbrojnej. To znaczy, jeżeli ktoś uciekł z getta i przystąpił do oddziału partyzanckiego, to on jest tutaj u nas. To jego wspomnienia pisze. Jeżeli ktoś walczył na przykład w walce zbrojnej w pierwszej dywizji kościuszkowskiej, to oczywiście in corpore te materiały są publikowane. One w ten sposób są autentyczne i muszę panu powiedzieć, że historycy, a wielu spośród nich otrzymuje te nasze wydawnictwa, są absolutnie przekonani, że to jest materiał autentyczny, historyczny, który do tych celów się nadaje. I chcieliśmy właśnie ocalić trochę tych wspomnień i pokazać Polsce, Europie i może i światu, że nieprawdą jest, że wszyscy Żydzi dawali się prowadzić jak owce na śmierć, tylko tam, gdzie były możliwości, zdobywali broń i walczyli z bronią w ręku przeciwko faszystom niemieckim. I ten cykl my zostawimy po sobie. To jest, no, znawcy przedmiotu uważają, że to jest wielka rzecz. My też cieszymy się, że przynajmniej coś tutaj po sobie zostawimy. My zorganizowaliśmy bardzo wiele konferencji popularno-naukowych, poświęconych również udziałowi Żydów w walce zbrojnej. Robiliśmy to samodzielnie, robiliśmy to z innymi organizacjami, na przykład ze Związkiem Kombatantów RP, z Fundacją Pojednanie. Na przykład na jednej konferencji
referat podstawowy wygłosił po raz pierwszy biskup katolicki z Krakowa, Ryś, praźródła Holokaustu w Europie. On mówił o praźródłach antysemityzmu w Europie. Sporo materiałów mamy z konferencji, na przykład, pan chyba nawet na niej był, udział Żydów w Powstaniu Warszawskim 1944. Nawet uczestnicy powstania też wygłaszali swoje referaty albo dali je do publikowania. Willenberg na przykład, jeszcze ktoś tam z Izraela. Aronson, tak. Willenberg zmarł, Aronson jeszcze żyje. W każdym razie to są świadectwa żywych, które są wykorzystywane również przez tę historiografię. Ja mam w tej chwili nawet prośby dwojga studentów z Lublina i z Łodzi, którzy chcą pisać prace magisterskie na temat właśnie udziału Żydów w walce zbrojnej z okupantem, żeby im wskazać materiały albo pomóc w zdobyciu tych materiałów. O czym tu warto jeszcze mówić? No, myśmy brali udział w różnych konferencjach. Nasze delegacje były w Katyniu, były w niemieckich obozach Sachsenhausen, nie mówiąc w Polsce w obozach Treblinka, Sobibór. Zawsze nasze delegacje biorą udział. My organizujemy często wspólnie z innymi organizacjami, przede wszystkim rocznicowe te obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim. Tutaj muszę powiedzieć, że w dobrej pamięci mamy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który kiedy był prezydentem, kancelaria prezydenta przyjęła organizację okrągłej rocznicy. Nie pamiętam, która to już była, czy to była półokrągła, czy okrągła. I dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu po raz pierwszy w apelu poległych został umieszczony nasz wniosek, nasza formuła. Myśmy walczyli od wielu lat, że w Warszawie, w getcie warszawskim wybuchło pierwsze zbrojne miejskie powstanie w okupowanej przez Niemcy hitlerowskiej Europie. I ta formuła została w apelu poległych, dzięki prezydentowi Kaczyńskiemu została umieszczona. Myśmy z Mostowiczem złożyli jemu wizytę, zapraszaliśmy go do udziału w obchodach i przy okazji on spowodował, że BBN, który pilotował i sprawdzał, jak przygotowany jest, jak wykorzystywane są nasze materiały, przede wszystkim nazwiska wszystkie myśmy podawali tam, że BBN tym oficerom z garnizonu warszawskiego zlecił, żeby ta formuła była wykorzystana. I na samym początku jest ta formuła, chyba nawet tutaj jest tym apelu poległych. No, ale to jest jeden z tych fragmentów, tylko muszę powiedzieć, że pan prezydent Kaczyński zawsze odnosił się bardzo pozytywnie do nas. Zapraszał nas tam do Belwederu na rocznicę weteranów. Zresztą pozostali prezydenci też, no bo my jesteśmy tam, nie wiem, chyba mamy niezłą pozycję w władzach państwowych czy w innych organizacjach kombatanckich. Nawet teraz mamy plany na przyszły rok.
Wprawdzie z trudem nam to przychodzi już zorganizować, bo mamy wiek nas to jest 90 plus. Zostało nas niewiele takich chodzących o własnych siłach, ale chcielibyśmy ten rok niepodległości, rocznica stulecie niepodległości, chcielibyśmy, żeby akurat 75. rocznica powstania w getcie warszawskim będziemy obchodzić jako półokrągła rocznica i tu chcemy prosić pana prezydenta o objęcie patronatem te obchody i ewentualnie zaproszenie paru takich znamienitych osób z zagranicy jako gości prezydenta. Nie wiem, czy to uda się, ale spróbujemy. To jest na razie nasz plan i przygotowujemy teraz wystąpienie do pana prezydenta. I chcemy tę konferencję naszą zorganizować w Muzeum Niepodległości w kwietniu przyszłego roku i jako współorganizatorów mamy tutaj dwie polskie organizacje, bardzo pozytywne, współpracujące z nami od lat, znaczy Związek Kombatantów Rzeczpospolitej i Związek Byłych Żołnierzy I Dywizji Francuskiej Rhin-Dunaj, którzy razem z nami wystąpią tutaj jako organizatorzy, współorganizatorzy tych obchodów. Oczywiście nasz medal honorowy będzie wręczany. Bardzo sobie cenią ten medal tutaj, no ale to będzie już chyba ostatni raz, bo prawdopodobnie my jako fizyczni uczestnicy tych wydarzeń prawdopodobnie w kolejnym pięcioleciu już nie będziemy uczestniczyć. Właśnie, powiedział pan o medalu, ale nie powiedział pan o nim więcej, tak żebym prosił o trochę informacji właśnie o tym medalu powstania w getcie warszawskie, bo wiem, że jest sprzedawany chyba od 10 lat przynajmniej, prawda? I rzeczywiście jest to taka chyba jedna z niewielu takich nagród, które wręczają organizacje żydowskie, często nie Żydom chyba, prawda? Taka chyba była idea. Medal ten został przez nas wybity z okazji 50-lecia powstania w getcie warszawskim. I wtedy wręczony był przede wszystkim żyjącym uczestnikom powstania w getcie warszawskim, później w getcie białostockim. Następnie rozszerzyliśmy to o udział w buntach w Sobiborze i w Treblince, w Będzinie, w Wilnie, był też zbrojny opór, w Krakowie, krótko, ale w każdym razie przede wszystkim uhonorowaliśmy tych żyjących wówczas uczestników. Dostali ten medal jako medal honorowy wszyscy współzałożyciele Stowarzyszenia Żydów Kombatantów we wszystkich oddziałach wojewódzkich, jako wyraz uznania dla ich społecznej działalności. Później okazało się, że myśmy wybili dosyć dużo tych medali. Postanowiliśmy na posiedzeniu Zarządu Głównego również nagradzać czy wyróżniać innych Polaków, cudzoziemców też tym medalem. Przede wszystkim takich, którzy kultywują pamięć o walce Żydów z okupantem hitlerowskim, którzy kultywują pamięć o Żydach, którzy współtworzyli ekonomikę, gospodarkę, naukę polską w latach międzywojennych. Tych, którzy walczą w słowie i piśmie z przejawami ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu. Wśród nich są prezydenci Stanów Zjednoczonych, Izraela, są parlamentarzyści, są pisarze,
historycy, dziennikarze. Są niektóre szkoły też, które noszą imiona byłych bojowników. I muszę powiedzieć, że ci ludzie bardzo sobie to cenią. Jak pan wie, pan był uczestnikiem nieraz już, to my tam wygłaszamy laudacje krótkie, a więc krótko informujemy, za co pan Iksiński otrzymuje takie wyróżnienie. I my zawsze mamy co najmniej trzykrotnie więcej kandydatów niż przyznajemy. Myśmy ustalili, że w granicach 10-12 każdego roku otrzymywać będą. A księża niektórzy też mają. Ksiądz Lemański dostał ten medal 6 lat temu. Spośród tych bardziej znanych to są pisarze polscy i cudzoziemcy też. No, trudno mi nazwiska w tej chwili przytoczyć, ale kategorie osób to są właśnie te, o których tutaj wymieniłem. Ten medal, powiadam jeszcze raz, on jest dosyć ceniony w świecie, bo w Polsce jest chyba jednym z nielicznych medali poświęcony powstaniu w getcie warszawskim. Bo mennica też tam wydaje od czasu do czasu, zresztą na nasz wniosek też tam wydawała numizmatyczne jakieś tam monety, ale taki, który expressis verbis i fragment pomnika tutaj zawiera, to jest tylko jedyny. Jeden z naszych kolegów, młodszych kolegów, członek Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, mieszka w Stanach Zjednoczonych. On zebrał z całego świata bardzo liczną ilość tych medali i opublikował to w książce. No i nie chcę się chwalić, ale nasz medal wyróżnia się wśród tych innych. Są niektóre bardzo dobre, bardzo ładne, no ale nasz tam w tej książce, którą on opublikował w Stanach Zjednoczonych, wyróżnia się. Tyle i ten medal chcemy też na 75-lecie też grupie zasłużonych ludzi tam wręczyć. Dopytałbym jeszcze pana, prosiłbym o informację o czołowych działaczach czy wybranych działaczach stowarzyszenia. Wie pan, jest dosyć trudno teraz, bo to już jest na dobrą sprawę trzeci garnitur. Z tych współzałożycieli, ludzie, którzy coś reprezentowali sobą, to już niestety nie ma. Więc nawet jeśli mamy jeszcze parę osób, które potrafią i chcą jeszcze działać społecznie, to są liczby bardzo niewielkie. Tu w Warszawie to mamy, właściwie wszędzie mamy zdekompletowane zarządy i to jest nasz poważny problem, bo my musimy kadencję przedłużyć o rok, żeby przyszłoroczne uroczystości jeszcze Lege Artis, żeby zostały przeprowadzone przez organizację mającą tutaj podstawy funkcjonowania. A my mamy teraz 3-letni okres, byśmy skrócili z 4 do 3 lat z uwagi właśnie na brak ludzi do pracy społecznej. No ale to są jednostki tylko. Trudno byłoby mnie nawet nazwać tu. Może warto by wspomnieć o jednym, który jest Henryk Robak, to jest przewodniczący naszego zarządu we Wrocławiu.
On jest od samego początku. My na szczęście nie mamy w statucie zapisu, że tylko 2 czy 3 kadencje można. Tyle, ile da radę. On już też ma 90 chyba 3-4 lata, ale to jest instytucja chodząca. U niego można znaleźć materiały filmowe, na przykład z lat 46, 7, 8. On gromadzi to u siebie, właściwie nie wiem dlaczego do archiwum nie oddaje tych materiałów. Ale to jest człowiek, który od samego początku działa, pracuje. Poza tym, no trudno, no jest Marian Turski, ale on raczej w tej chwili jest dochodzący, tylko no, ma mnóstwo innych obowiązków. Ale gdybym miał mówić o działaczach z okresu zerowego, to spośród tych 11 członków Komitetu Założycielskiego pozostało nas 2 tylko. Właśnie Marian Turski i ja. Wszystko poumierało teraz. Nie ma już pośród tych starych. Nie potrafię nawet panu powiedzieć, bo to są ludzie raczej już troszkę nowi. Powiadam, 2., nawet 3. garnitur działaczy, którzy trzymają jeszcze te grupki. One są rozproszone, te grupy, bo przecież to nie tylko Wrocław, bo to jest całe województwo dolnośląskie, ale coraz większe trudności mamy z mobilizacją członków. Żeby gdzieś zebrać ich raz do roku przynajmniej, to już jest szalenie trudno. I dlatego często musimy na przykład korespondencyjnie pewne sprawy rozstrzygnąć, pisząc do członków władz naczelnych jakieś ankiety do wypełnienia. No jest Marian Majerowicz, to jest przewodniczący oddziału warszawskiego, no ale też już jest zmęczony, on 91 lat kończy. Właściwie w zarządzie warszawskim został sam. Tam było 7 osób było w zarządzie warszawskim, w tej chwili on jest właściwie sam. Jedna koleżanka jeszcze tam z doskoku trochę mu pomaga. Nie, no więc nie chciałbym, żeby ktoś miał żal do mnie, kogo nie wymieniam. Dlatego sądzę, że wszyscy ci, którzy jeszcze trzymają się tych funkcji i coś tam czynią, coś robią, zasługują na szacunek i na uwagę. I nie chciałbym tutaj wyróżniać nikogo. Wszyscy ci, którzy jeszcze w 11 województwach mamy jeszcze zarządy wojewódzkie, którzy tam działają, to zasługują na szacunek i uwagę. No, my jesteśmy tutaj w dosyć trudnej sytuacji, bo my mamy pomysł, ażeby to, co zostało jeszcze, to jest około 220-230 członków, ewidencyjnych członków, żeby połączyć to z inną organizacją żydowską. Najbardziej przydatna byłoby to TSKZ, bo to jest świecka organizacja i wszystkich ona gromadzi, bo my też jesteśmy taką organizacją. No ale z ich strony są jakieś opory, tym bardziej teraz, kiedy oni siedziby nie mają jeszcze, więc są kłopoty. Poza tym oni też przygotowują się do zjazdu i do zmiany statutu. Być może moje sugestie wezmą pod uwagę i ewentualnie dopiszą tam jakiś artykuł, że do TSKZ mogą przystępować inne organizacje żydowskie, nie tracąc swojej samodzielności, coś w tym sensie. No bo wie pan, ja to chyba już kończę, bo już nie nadaje się więcej.
do pomocy praktycznie nie mam nikogo. To, co mnie się udaje zrobić, te wszystkie konferencje, to już nie ukrywam, to jest od pomysłu aż do znaczka pocztowego na kopercie z zaproszeniami. Wszystko muszę robić sam. Mam mało ludzi, którzy nawet do technicznej pomocy są przydatni. W związku z tym taki będzie los. Zresztą to nie jest pociecha żadna, ale w polskich organizacjach jest analogiczna sytuacja. Też rozwiązują się, kończą swoją działalność, ponieważ nie ma więcej bazy rekrutacyjnej, żeby można było jakichś działaczy zdobyć, którzy by chcieli jeszcze jakiś rok, dwa, trzy poprowadzić. Spytam, jeśli mogę, bo mówiliśmy o działalności, o tym, co się udało przeprowadzić, o sukcesach stowarzyszenia, czyli kwestia odszkodowań, prawda, czy też działalność wydawnicza. A spytam, jeśli mogę, czego nie udało się Państwu zrealizować? Co było w planach, a co z tych planów nie wyszło? Widzi Pan, jest jedna sprawa, może nie znajdująca się w planach, ale my na co dzień chcemy reagować. To są właśnie te wystąpienia o charakterze nacjonalistycznym, o charakterze nawet antyżydowskim. Nasze protesty właściwie są odkładane ad acta. Nie mamy relacji, że zostały przyjęte do wiadomości. I to dotyczy spraw od wielu lat. Między innymi na przykład taki ogień, który na Podhalu przecież działał. Myśmy dali prezydentowi nawet wykaz 11 Żydów z dziećmi, których zamordowali tam w latach 45-46. Zdobyliśmy głosy Słowaków też, którzy protestowali przeciwko niemu, bo on Słowakom też nie dał wyznaki. No ale mimo wszystko postawiono mu pomnik i jeszcze znane osobistości tam przemawiały i wielkie przemówienia państwowotwórcze. Zresztą w ogóle kwestia tych tak zwanych żołnierzy wyklętych to jest problem dla nas też nie do przyjęcia, ale nasze głosy nie są brane pod uwagę. Na przykład mamy teraz inną aktualną rzecz. Jest dwóch byłych członków KPP, Fondamiński i Lewartowski. To są ludzie, którzy walczyli w Hiszpanii już, którzy współtworzyli żydowską organizację bojową, którzy bardzo zasłużyli się w okresie powstania w getcie warszawskim. Notabene obaj zginęli. I teraz też jest propozycja IPN-u, żeby zmienić, bo oni mają swoje ulice warszawskie. I też postanowiono, że oni powinni być wykreśleni, ich nazwiska powinny być zmienione, znaczy nazwy ulic. Myśmy złożyli protest do IPN-u, do prezydent miasta, do publikatorów, do prasy, do Urzędu do Spraw Kombatantów i wielu innych, ale żadnych odgłosów na ten temat nie ma i nie wiadomo, czy nasze uwagi będą wzięte pod uwagę. Wrócę jeszcze do lat trochę wcześniejszych. Dopytam, czy pan był członkiem Zbowidu? Nie, ja członkiem Zbowidu nie byłem nigdy.
A czy orientuje się pan na przykład na podstawie jakichś opowieści innych członków stowarzyszenia, co działo się w Zbowidzie po marcu 1968 roku? No bo jednak tam też Żydzi leżeli, prawda, w Zbowidzie. Nie mam żadnych informacji, po prostu była cisza. Zbowid się nie angażował ani za, ani przeciw. Może jedną pozytywną rzecz można o Zbowidzie powiedzieć, właściwie nie tyle o Zbowidzie, ile o ministrze Sokorskim, który przez kilka lat był przewodniczącym. Kiedy na porządek dzienny zaczęto wysuwać sprawy członkostwa również więźniów obozów koncentracyjnych, a my wtedy dodaliśmy getta, to oficjalnej decyzji, znaczy dokumentu prawnego nie było na ten temat. Ale Sokorski sam zdecydował, że Zbowid będzie przyjmował również byłych uciekinierów z gett i przyzna im kombatanstwo w ramach Zbowidu. To była personalna decyzja samego Sokorskiego bez uchwały Zarządu Głównego. To była arbitralna decyzja Sokorskiego i to jest jedyne pozytywne, czym mogę właśnie pochwalić tutaj Zbowid. Natomiast nie znam, ja wtedy nie miałem kontaktów ani ze środowiskiem żydowskim, ani ze Zbowidem. Nie byłem członkiem i nie mam informacji na temat, jak tam ta nasza część byłych kombatantów, która została w 1949 roku włączona, jaką pozycję ona tam zajęła. Mnie się wydaje, że oni byli zmarginalizowani zupełnie. A jak pan ocenia sytuację Żydów kombatantów w latach PRL-u i po roku 1989? Rozumiem, że stowarzyszenie tutaj chyba wniosło ogromną zmianę, prawda? Dało tym ludziom no, dużo większe możliwości działania, prawda? Czy w ogóle odzyskiwania, jak pan tu mówiliśmy, to do jakichś odszkodowań. Widzi pan, odszkodowania to jest jedna rzecz, to jest strona czysto materialna, bo te odszkodowania niemieckie to my załatwiliśmy. Nasz związek poprzez to, że myśmy dodali, do nazwy dodaliśmy również poszkodowanie przez III Rzeszę i to otworzyło nam drzwi do Niemców i mogliśmy też ubiegać się dla tej grupy osób o te odszkodowania niemieckie. Natomiast myśmy tych ludzi, myśmy ich podbudowali moralnie też. Jeżeli nawet ukazują się teraz te nasze wydawnictwa, to bardzo często chwalą się nasi, nawet nie autorzy, ale zwykli członkowie, że coś takiego się ukazało, że my sięgamy do informacji ludzi, których już nie ma, ale o których pamięć jeszcze zostanie zachowana prawdopodobnie dosyć długo. Dopóki będą historycy, dopóki będą się zajmować okresem II wojny światowej, a szczególnie okresem Holokaustu. To dodaje ludziom otuchy, dodaje im troszkę pewności siebie. I to jest chyba też plus, jaki możemy sobie tutaj zapisać. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Może już nie teraz, ale jeszcze 3-4 lata, 5 lat temu, to myśmy brali udział w spotkaniach ze szkołami, w spotkaniach ze studentami, kiedy było zupełnie zaskoczenie. Mało tego, dam panu jeden przykład, który może jest i bulwersujący, ale jest jak najbardziej prawdziwy. Nasza delegacja pojechała przed laty na 50-lecie bitwy pod Lenino.
myśmy wtedy mieli jeszcze 2 żołnierzy z Podlenino, to był Liwszyc i jeszcze drugi, i 4 kombatantów, którzy nie byli w pierwszej dywizji, ale brali udział w partyzance. I był pociąg, którego wyjazd organizował Urząd do Spraw Kombatantów. To nasz był pierwszy wyjazd. I proszę sobie wyobrazić, my dostaliśmy cały przedział, bo było 6 osób nas było. I w pewnym momencie wchodzi do nas biskup Głódź, który towarzyszył kombatantom do Podlenino. Ja wstałem, przedstawiam się i przedstawiam kolegów. No, jesteśmy ze Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Ofiar Hitleryzmu. Mówię, takie coś istnieje w Polsce? A on był wtedy przecież kapelanem Wojska Polskiego. Czy nawet on nie wiedział, że istnieje taka żydowska organizacja. No ale usiadł z nami i troszkę opowiedzieliśmy mu o naszej działalności. Przedstawiliśmy tych 2 żołnierzy, którzy byli pod Lenino. To był Leon Liwszys, zmarł w wieku 100 lat w Gdańsku, i drugi jeszcze kolega posiedział z nami. Później wyciągnął piersiówkę, mówi, to może przy tej okazji to może po małym. No, oczywiście, proszę bardzo, wypiliśmy po małym. A on mówi, ja jeszcze mam upominek dla was, książeczkę z piosenkami wojskowymi, takie religijne piosenki wojskowe, obdarował nas tą książeczką. Mówi, a wiecie panowie, że tutaj kilka przydziałów dalej jest generał izraelski. Też jedzie do Lenino, który brał udział. Mówi, nie wiemy nic o tym. No to pożegnał się z nami i mówi, to musimy zobaczyć, kto to jest. No my przedstawimy się, zaprosimy go może do naszego grona. I wchodzimy, a tam generał Jagiel Jagiełło. Pierwszy raz po swoim wyjeździe z Polski pojechał jako gość z Bowidu. No i jakaś chemia zadziałała między nami. Myśmy bardzo zaprzyjaźnili się. W przyszłości mieliśmy co roku przynajmniej 2 spotkania. Zaprosił mnie też na zjazd. Dostał nasz medal. Myśmy tam Kazika Reitazera poznali. U niego też Kazik dostał. Ja wtedy zorganizowałem w Izraelu pierwsze spotkanie z tymi bojowcami, którzy przeżyli powstanie w getcie i którzy po raz pierwszy zostali zaproszeni do ambasady. Tam profesor Dowgiało był jeszcze ambasadorem. To było 25 lat temu. I ja im wszystkim wręczyłem wtedy ten nasz medal. To był chyba 93 rok. I od tego czasu nasze takie kontakty bardzo się zacieśniły i zapraszaliśmy go co roku. Zresztą Związek Kombatantów RP też go tutaj zapraszał. Więc jak pan widzi, niektóre nawet organizacje nie wiedziały o tym, że coś takiego istnieje. Ale parę lat temu Urząd do Spraw Kombatantów wydaje od kilku lat kalendarz kombatancki, gdzie są ważne daty umieszczone i są również ustawa o kombatantach i osobach represjonowanych i wszystkie organizacje, które są podporządkowane, należą do Urzędu do Spraw Kombatantów. Znaczy Urząd do Spraw Kombatantów opiekuje się tymi organizacjami. Wtedy łatwiej już znaleźć również nas i dzieci Holokaustu też. Ale my mamy, powiadam, i z Urzędem do Spraw Kombatantów od początku mieliśmy bardzo dobre kontakty. Do Fundacji Pojednanie byliśmy współtwórcami nawet ja byłem współautorem pierwszego statutu Fundacji Pojednanie. Ja dotąd jeszcze jestem członkiem Rady Społecznej przy Fundacji Pojednanie.
No ale jej zakres działania jest teraz bardzo ograniczony, bo już środki dawno się skończyły i właściwie oni teraz Sobiborem się zajmują. Co dalej? Spytam, jeśli jeszcze mogę, o współpracę stowarzyszenia i organizacji rządowych, czy w ogóle instytucji rządowych, prawda? Jak współpraca stowarzyszenia instytucji rządowych? No, ale co z nie wiem, Urząd do Spraw Kombatantów, prawda, jakieś instytucje inne, ale Ministerstwo Obrony, tak, Ministerstwo Obrony na przykład Narodowej. Z Ministerstwem Obrony, może od tego zacznę, bezpośrednich kontaktów nie mamy. Mamy tylko kontakty z dowódcą garnizonu warszawskiego, bo co roku dostajemy od nich paru albo parunastu żołnierzy, którzy uczestniczą w uroczystościach gietowych, bo oni wyręczają nas i oni te wieńce składają. Raz na 5 lat, na 10 lat to są odczytywane apel poległych, gdzie wszyscy z imienia i nazwiska są wyczytywani. Myśmy to wojsku dawali. Tu jest poza wszelką dyskusją, ciągle my możemy liczyć tutaj na pomoc wojska i to przy wszystkich tych obiektach, gdzie składamy wieńce albo kwiaty, żołnierze nam pomagają. Na jednej konferencji myśmy też w Muzeum Niepodległości mieliśmy konferencję i zaprosiliśmy wtedy chór reprezentacyjny zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego i 21 osób odśpiewało nam na zakończenie parę tych wojskowych piosenek i na moją prośbę ja im dałem w brzmieniu fonetycznym Żołnierz Kejmul aż do Gejzem letzten Weg, hymn bojowników getta warszawskiego. Wtedy w bardzo uroczystej formie wszyscy wstali i ci wojskowi w jidysz śpiewali ten hymn powstańców getta warszawskiego. Czyli z wojskiem mamy zawsze dobre kontakty. Przy tych pomnikach, na przykład jak myśmy odsłaniali pomniki, te płyty pamiątkowe, też zawsze wojsko było obecne. Jeśli chodzi o Urząd do Spraw Kombatantów, z urzędem my mamy bardzo dobry kontakt od samego początku. Wszyscy szefowie urzędu bardzo życzliwi byli wobec nas. W pierwszym okresie dr Mostowicz był nawet członkiem zarządu, społecznym członkiem zarządu. Ja byłem też członkiem Rady Społecznej przy Urzędzie do Spraw Kombatantów, ale później ja się z tego wypisałem, dlatego że powołany został również przedstawiciel Narodowych Sił Zbrojnych. Ja powiedziałem, że mnie z NSZ-em nie po drodze. I to już wtedy zaczęły się czasy, kiedy wyklętych żołnierzy zaczęto podnosić na wyższy poziom i właściwie czasem zapominano o innych i tylko ci wyklęci byli wymienieni tam zawsze jako ci, którzy najdłużej walczyli i dzięki nim mamy teraz niepodległą Polskę. Ale my mamy, powiadam, dobre mamy z nimi kontakty. Pierwsze legitymacje, jakie my dostaliśmy kombatanckie, to nam jeszcze pierwszy minister do spraw kombatantów, pan pułkownik Zieliński, wręczył
w sali Teatru Żydowskiego 21 osób od nas dostało pierwsze legitymacje. Byliśmy drugą organizacją, która dostała bezpośrednio na spotkaniu z ministrem nasze legitymacje. Odtąd zawsze ministrowie uczestniczyli w naszych imprezach, albo jeżeli sami nie mogli, to zawsze swoich zastępców albo których z dyrektorów departamentów, pułkowników przysyłali do nas, składali wieńce. Pod tym względem to zawsze fair się znaleźli ci urzędnicy centralnych instytucji tych kombatanckich. Jeśli chodzi o inne resorty, to z innymi resortami praktycznie nie mamy kontaktu. Mieliśmy kontakt tylko z Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych, kiedy przez 15 lat nie mogliśmy u Niemców zdobyć zgodę na objęcie naszych byłych więźniów giett dodatkami do rent z tytułu pracy w gettach. My 15 lat występowaliśmy do władz niemieckich o objęcie tej naszej grupy. Myśmy wtedy na samym początku mieli ponad 860 beneficjentów, którzy mogli być zakwalifikowani do tych dodatków do rent. Ale ciągle oni nam odrzucali nasze wnioski, ponieważ podczas jednej z umów Gierek-Schmidt emeryci w Polsce zostali wykluczeni z tych emerytur, które przysługiwały ze strony innego państwa, drugiego państwa. I powołując się na ten dokument 1975 roku, oni każdy nasz wniosek odrzucili. I w końcu ja zaproponowałem pewne rozwiązanie nietypowe, że jeżeli chcą swoje sumienie już oczyścić, żebyśmy my nie nagłaśniali w świecie to, że w dalszym ciągu nas upokarzają Niemcy, zapomnijmy o 1975 roku i trzeba będzie zawrzeć umowę międzypaństwową, międzyrządową dotyczącą tylko i wyłącznie tej jednej sprawy. I Bundestag przyjął, mieliśmy tam poparcie również posłów niemieckich, Bundestag przyjął i pod koniec 1914 roku zostało podpisane porozumienie polsko-niemieckie i wtedy bardzo nam pomógł wiceminister Bucior wtedy był, który przejął na siebie obowiązki sfinalizowania tej sprawy przez jego resort. I to była rzeczywiście bardzo, bardzo dobra pomoc ze strony resortu i nawet minister Bucior później został wyróżniony naszym medalem jako wyraz uznania za jego wysiłek. Z innymi resortami nie mamy specjalnie kontaktów. No, mieliśmy z Bartoszewskim, kiedy on jeszcze był doradcą premiera do spraw kontaktów z diasporą, no ale w tej chwili nie mamy. Ja nawet kiedyś prosiłem panią minister Anders, która zajęła to stanowisko Bartoszewskiego. Chciałem nawet wizytę taką kurtuazyjną jej złożyć, bo nie mam nic specjalnie do niej, ale ciągle jakoś nie miała czasu albo nie ma jej w Polsce i narzucać się przecież nie będę specjalnie, ale dwukrotnie gdzieś na jakichś innych spotkaniach, imprezach spotkałem ją, bardzo serdecznie się zawsze witała ze mną. Tyle jeśli chodzi o nasze stosunki z innymi resortami. Proszę pana, to jest eksponat, przy którym mnie się kolana zginają, muszę panu powiedzieć. To są wspomnienia z dzieciństwa, sprzed wielu, wielu lat. Otóż może w szczegółach panu powiem. Ja się urodziłem w miasteczku Horodenka.
To jest 20 parę kilometrów oddalone od Gwoźdca, gdzie ta słynna synagoga była zbudowana. W 1938 roku pani, która uczyła nas religii, nawet nazwisko pamięta, pani Lipsterowa, i drugi nauczyciel matematyki zorganizowali dla nas, dla 10 dzieci wyróżniających się w nauce, po ukończeniu 3. klasy, zorganizowali nam wycieczkę na Podkarpaciu. I wynajęte zostały 2 furmanki i po 5 na każdej furmance z jednym opiekunem. Myśmy objeżdżali tutaj, to była taka całodniowa wycieczka. I myśmy zajechali do Gwoźdca. Ta pani, która uczyła nas religii, oczywiście znała tę synagogę przedtem i nieprzypadkowo chciała nas tam zaprowadzić. Proszę sobie wyobrazić, myśmy podjechali pod synagogę, ten szamys nas wpuścił do środka i tę synagogę ja obejrzałem au naturel. Oczywiście jako dziecko byłem zachwycony i kolorystyką, i rzeźbami, i całym wyposażeniem tej synagogi. I wie pan, mam to zapisane w pamięci i nawet ten obrazek mam pod powiekami. Ja dlatego nie chciałem w trakcie przygotowań wystawy, nie chciałem zwiedzić wystawy. Dopiero jak otwarto już oficjalnie, poszedłem tam, ażeby zobaczyć oryginalne, znaczy miniatury tej synagogi. I wydaje mi się, że jestem w Polsce, może w świecie jeszcze są byli mieszkańcy Gwoźdca w wieku dojrzałym, oczywiście 90+, ale w Polsce chyba nie ma więcej nikogo, ja przynajmniej nie znam nikogo, kto pochodzi z tamtych terenów i kto au naturel widział tę oryginalną synagogę w Gwoźdcu. Ona była większa od tej, może 30–40% więcej, bo tam się mieściło, jak nas informowano, ponad 200 osób. I to zostało mi, wie pan, jakby zapisane w pamięci. I ja nigdy nie wierzyłem, kiedy dowiedziałem się, że powstaje Muzeum Historii Żydów Polskich i że ma być, jednym z eksponatów ma być ta synagoga, ja nie sądziłem, że ona w takiej formie oryginalnej zostanie odtworzona. To jest cud, to co się stało. I ilekroć ja tam wchodzę, to szczerze mówiąc nogi, kolana mi się uginają, dlatego że wraca dzieciństwo w pamięci i bardzo sobie cenię to, że należę do tej nielicznej grupy może, którzy jeden z tych eksponatów pamiętają z oryginału. I wszystkim przyjaciołom i gościom, których oprowadzam czasem tutaj po wystawie, po muzeum, to nie omieszkam zawsze im przypomnieć o tym incydencie, o tym zdarzeniu z tą synagogą i o moich duchowych związkach z nią. A jak pan zapamiętał otoczenie synagogi? Jak ona wyglądała z zewnątrz? Co było w jej pobliżu? Wie pan, to minęło tyle lat, ja już nie potrafię sobie odtworzyć. No, był jakiś placyk, pamiętam, nawet nie uświadamiam sobie, czy ona była szeregowym budynkiem, czy wokół tam był jakiś placyk. Nie pamiętam tego. Mam tylko obraz wewnętrzny, wyposażenie jej, wygląd i te wspaniałe kolory, które tam są odtworzone. Nic więcej nie potrafię. Wiem, że był stary cmentarz żydowski. Tego nie pamiętam. Myśmy cmentarza chyba nie zwiedzili.
ponieważ myśmy musieli tam jechać jeszcze do innego miasteczka, które nazywa się Jaremcze, bo tam był tartak, a w tym tartaku mój ojciec zaopatrywał się w deski, bo był stolarzem i zawsze tam bezpośrednio w tartaku to taniej kosztowało, aniżeli u handlarza. A ja bardzo chciałem zobaczyć ten tartak wtedy, żeby wiedzieć przynajmniej, bo w następnym roku ojciec mówił, że ja będę musiał z nim pojechać, a żeby mu pomóc przynosić te deski. No bo ja już miałem wtedy 10 lat, 11 lat. To pamiętam, że my w Jaremcze też tam zwiedziliśmy ten tartak. Tyle to są wspomnienia dzieciństwa. Pan był w tej synagodze w latach 30., prawda? Kiedy ona już istniała od wielu, wielu dekad. Jak ona wyglądała w środku? Czy była taką synagogą, która już widać było, że jest bardzo stara, prawda, wewnątrz? Czy te polichromie były żywe? Nie, kolory były, mimo że ona była wiele lat, ona przecież tam funkcjonowała i przychodzili ludzie. Ona chyba wyglądała mniej więcej tak, jak tutaj odtworzona jest. Może farba jest troszkę świeższa niżeli tam, bo tam jednak osad był, tam było niebezpiecznie, żeby ściany myć czy czyścić te ściany, więc nie wiem, czy był jakiś konserwator zabytków, który się tym zajmował. O tym niewiele mogę powiedzieć. Bo pan zwykle bywał w synagodze swojej w Chorodence, prawda? Więc Znaczy niezwykle. Raz do roku tylko, bo myśmy byli taką rodziną raczej nie bardzo wierzącą, ale ojciec uważał, że raz do roku w Jom Kippur to trzeba się tam pokazać. To porównując synagogę właśnie z Chorodenką, a tą z Gwoźdzcem, rozumiem, że ta była tak olśniewająca, że to tak na panu wywarło takie ogromne wrażenie, prawda? Tak, dlatego że ta chorodeńska była duża i bardzo proste ściany były. Żadnych dekoracji nie było, żadnych obrazów. No w końcu ona stoi jeszcze teraz. Ja byłem z synem, tam byłem 12-13 lat temu jeszcze. Pierwszy i ostatni raz chyba po wojnie. W tej synagodze, nie wiem czy pan pamięta moje wspomnienia w pierwszej książce, tam jak zebrali na placu ponad 2600 Żydów, to było z 4 na 5 grudnia 1941 roku, to później spędzili ich do środka, do tej synagogi i tam cała ta liczna grupa, ponad 2,5 tysiąca ludzi zmieściła się w tej synagodze. Ona była duża. I ona została tam jakiś klub sportowy teraz przejął, ale dach przeciekał, więc tam nie bardzo się zajmowali tym.